Siemka, ja jestem Adacho i muszę przyznać, że od wczoraj leci mi trochę para z uszu. Mój mózg jeszcze nie zszedł z wysokich obrotów. Wczoraj sobie skończyłem oglądać trzeci sezon Attack on Titan. W zasadzie już ostatnio o tym mówiłem, jak ten tytuł w 3 językach brzmi różnie i ten japoński zaczął w końcu mieć więcej sensu, ale do tego też dzisiaj przejdę. Powiem wam o takich rzeczach, które pojawiały się w mojej głowie na bieżąco oglądania. Duża część z tych teorii albo została wyjaśniona, albo została obalona, być może bezpośrednio, a być może w mojej głowie wpadła mi lepsza teoria, która jest bliższa prawdy, mimo tego, że niektóre rzeczy jeszcze nie zostały wyjaśnione. Także dzisiaj po raz kolejny będę trochę skakał między tematami, ale chcę wam powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to jest dość, być może nieoczywista ciekawostka. W tym momencie, w którym publikuję film po drugim sezonie, jestem tak naprawdę już po trzecim sezonie. Także być może w momencie, w którym to oglądacie, jestem już po wszystkim, natomiast nie mam takiej pewności, no bo to jest zakładanie czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Druga rzecz, która dosłownie 3 minuty temu, przed rozpoczęciem tego nagrywania, padła mi do głowy. Jak chciałem zastanowić się nad tym, czy mam wrzucić jeden odcinek odnośnie finałowego sezonu, czy 2, no bo on jest trochę dłuższy i wiem, że był dzielony na 2 części, to wszedłem na Wikipedię, żeby zobaczyć ilość odcinków faktycznie, angielską. I tam przykuł moją uwagę tytuł pierwszego odcinka w ogóle całego anime. Do ciebie za 2000 lat. Nie pamiętam, żeby w pierwszym odcinku było coś związanego z kwestią, że to jest opowiadana historia komuś? Być może to jest opowiadana historia komuś, być może się okaże, że wiecie, ktoś zasnął na kiblu i to mu się wszystko tylko śniło, ale zwrócił moją uwagę ten tytuł teraz po takim czasie, bo ja oczywiście nie pamiętam wszystkich tytułów i tak sobie myślę, że kurde, to robi się coraz bardziej podejrzane. Ale przejdę od samego początku, pewnie część z was o tym wie. Albo się domyśla, albo ma taką opinię. Ale ja chyba jestem po prostu na to wszystko za głupi. Jak ja to oglądam za pierwszym razem, to dużo rzeczy mi umyka. O, to nawet nie jest kwestia tego, że oglądam to po angielsku, bo po angielsku jakby dużo anime oglądam, dużo rzeczy, więc nie mam problemu z językiem. Natomiast to jest kwestia tego, o czym wam mówiłem ostatnio. Jest dużo części historii, które są rzucane na wiatr, one się w ogóle ze sobą nie łączą i kiedy pojawi się jakiś wątek spójny, to ja nagle w głowie muszę wrócić do tego, co było 20 odcinków temu i przypomnieć sobie, kto co powiedział, żeby to jakkolwiek połączyć. Mam z tym problem. Dużo rzeczy jest mi podawane na tacy i na przykład jak oglądam coś pierwszy raz, to jest mi trudniej dużo wątków połączyć z tym, co już było wcześniej, bo one jakby trafiają do mojej pamięci krótkotrwałej. Jutro już o nich nie pamiętam. I teraz dopiero jak robiłem screeny do odcinka i sobie co nieco przypominałem, to zauważyłem, że na początku trzeciego sezonu jest dosłownie spoiler, jak kończy się cały sezon. No bo Eren stoi nad morzem, no nie? Wiadomo, nie ma tych samych kwestii dialogowych, ale to jest rzecz, która totalnie umknęła mojej uwadze. Podobał mi się wątek tego treningu. Nie był on jakoś szczególnie rozbudowany, ale kwestia tego, że chociaż zostało to wspomniane, jest czymś, co doceniam, bo przynajmniej wiemy, skąd się co później bierze. Mówię tutaj o tym treningu Erena, w którym on trenował utwardzanie swojego ciała. Rozbawiła mi mimo wszystko scena, jak zobaczyliśmy go dosłownie pokaraskanego, w opłakanym stanie. Mogliby tutaj powiedzieć Eren is fucking dead, kończymy anime, nie ma budżetu, to jest ostatni odcinek. No i na początku trzeciego sezonu mieliśmy ten wątek walki z ludźmi, no nie? I to jest coś, o czym też wspomniałem w poprzednim odcinku, tylko że nie ustosunkowałem się do tego bardziej. Wpadła mi taka myśl, zwłaszcza w momencie, w którym mieliśmy tę scenę, w której Armin zabił tego gościa, który miał zabić Jean-Michel Jarre. I potem, jak już siedzieli sobie tam w tej wiacie, w tym budynku, to Armin się zastanawiał, co teraz będzie. Przytłoczyło go trochę to, że zabił człowieka. Przecież oni walczą w obronie ludzkości, więc o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Wpadła mi taka myśl wtedy do głowy, że to jest pewnego rodzaju paradoks, że oni walczą z ludzkością i przy okazji tracą swoje człowieczeństwo. Stają się coraz mniej ludźmi, żeby ocalić ludzkość. Gdybym wiedział, jak się skończy sezon i gdybym wiedział, jak wygląda sytuacja na tamtym świecie, to myślę, że ironię tej sytuacji można byłoby wyczuć jeszcze bardziej. Kenny to była postać, która od samego początku nie zainteresowała mnie aż tak bardzo. Wyglądał mi trochę na takiego zmodyfikowanego genetycznie kowboja. Oczywiście później mieliśmy trochę rozwinięcia jego przeszłości, historii z Levi'em. Mogę tak mówić? Levi? No, jeśli tak nie mogę mówić, to pocałuj ta w dupę wójta. Nie wiem, jak to odmieniać. Ktoś ostatnio mi w komentarzach napisał: nie mów Levi, tylko Levi. Levi prawi,
kurwa, prawi do lewego, przestań chłopie, przecież oni mówią po japońsku Levi no niego. Ja nie będę tutaj silił się na to, żeby wymyśleć mu jakieś nowe imię. Widzę Levi, słyszę Levi, mówię Levi. A jak to odmienić po polsku? No Japończycy w ten sposób się nie zastanawiali, bo oni nie odmieniają tak samo imion jak my. Nie lubię jak ekran robi się taki nagle ciemny podczas animacji. Później chwilę są takie momenty, w których podczas dynamicznej animacji ekran nagle ciemnieje. To nie jest kwestia tego, że animacja wtedy jest gorzej wykonana. No być może trochę tak to jest, bo z ciekawości poczytałem na ten temat i są różne, z różnych względów w niektórych momentach dynamicznej animacji ekran ciemnieje. Żeby coś zakryć, żeby może za bardzo nie błyskało, bo są jakieś normy emitowania takich błysków w telewizji, pewnie trzeba byłoby wyświetlać komunikat, że ludzie z epilepsją nie mogą tego oglądać, więc generalnie pewnie są jakieś techniczne sprawy, które się z tym wiążą, natomiast mnie to trochę drażni. Jak mamy animację, w której dużo się dzieje, mamy nawet dużo błysków, ale ona nagle staje się ciemniejsza, w sensie cały ekran się przyciemnia i chwilę później znowu staje się jasny. Nie podoba mi się to. To nie jest kwestia tylko tego anime, mamy tak w wielu innych, nie wiem, w One Punch Manie nawet często tak jest. No ale później trochę zostało mi to zrekompensowane, bo Levi nie dość, że porobił nawet nie kilku sam, tylko tam 12 z tego co pamiętam przeciwników, mimo tego, że oni korzystali z lepszego sprzętu, plus animacja w tamtej scenie była świetna i to była dość długa scena, także doceniam tutaj kunszt. No i jeszcze ta scena w barze, spodobało mi się to, w jaki sposób Levi tam pomyślał, ale tak jak mówię, ta historia z Kenim nie zaintrygowała mnie aż tak bardzo, ta postać nie trafiła w moje gusta. Oczywiście później trochę więcej się dowiedzieliśmy i tak jak mówię, końcówka, to bardzo wybiegam w przyszłość, ale śmierć Keniego to było coś, co chyba podobało mi się najbardziej, ale to nie było nawet na takim poziomie, żebym zapamiętał go jako jedną z lepszych postaci. Może są wśród was osoby, które inaczej na to patrzą, ale ja po tym pierwszym seansie i po tym, powiedzmy, przypomnieniu sobie historii, tak jak mówię, jak robiłem screeny do odcinka, to nie zmieniłem za bardzo na jego temat zdania. Wyszło w międzyczasie, że Levi to też Ackerman, chociaż ten wątek został nieco bardziej rozwinięty później, także do tego zaraz wrócę. No i trochę zaczęło mnie to już, dobre słowo, drażnić. Może trochę. Nudzić? Niekoniecznie nudzić, bo anime jakby nie jest nudne, tyle że drażnić to jest chyba właśnie właściwe słowo. To, że Eren jest po raz kolejny porywany. A nawet gdybyśmy mieli dokoptować do tego wszystkie przypadki, w których mielibyśmy stracić Erena, niekoniecznie poprzez porwanie, no to mieliśmy te akcje, kiedy został zjedzony, ale potem się odrodził jako tytan. Mieliśmy akcję, w której on został skazany, no nie? Na początku przecież był proces. Raz w lesie został porwany przez Anię, w ustach go trzymała i potem Mikasa z Levi'em musieli go ratować. Przecież Reiner z Bertoldem go ostatnio ukradli i go wszyscy ratowali, to było pod koniec drugiego sezonu. No i teraz ukradli go po raz kolejny. I tak sobie myślę, ja wiem, że on jest ważną postacią i potem reszta sezonu też trochę wyjaśniła, o co chodzi z tą mocą, którą Eren ma w sobie, ale dało się wyczuć w powietrzu pewną powtarzalność. Chociaż powtarzalność to jest pozytywnie nacechowane słowo, no nie? Monotonność? Może za mocne. Sami to nazwijcie jak chcecie, ale trochę ten wątek zaczął się za bardzo przewijać. Zastanawiałem się w tamtym momencie, jak to by było, gdyby, w cudzysłowie, czystej krwi tytan zjadł kogoś inteligentnego, w sensie inteligentnego tytana i posiadłby jego umiejętności transformacji, więc teoretycznie mógłby się transformować też w człowieka, wracałby do swojej ludzkiej formy. No i wtedy zacząłem się zastanawiać, czyli do jakiej formy? Jeśli mielibyśmy czystokrwistego tytana, który miałby stać się inteligentnym i potem wrócić do swojej ludzkiej formy, to przyjąłby formę ludzką postaci, którą zjadł, czy wykształciłby swoją ludzką formę? W tamtym momencie wydawało mi się, że istnieje coś takiego jak czystokrwiści tytani, chociaż no, wiemy skąd się biorą tytani, którzy atakują mury. Natomiast uważam, że jeszcze jest chyba za wcześnie, żeby wychodzić z jakimiś 100% konkluzjami, więc póki co zostawię ten temat nietkniętym. Ostatnio w odcinku powiedziałem wam, że odnośnie tej końcówki drugiego sezonu, kiedy zobaczyliśmy Johna Lennona, który wyszedł z małpy, no to ja miałem bardzo jasną teorię, że ojciec Erwina to jest ten gość. No nie? Wydawało mi się to dość oczywiste, bo obaj byli blondynami, brody bardzo podobne, postura bardzo podobna, design, obaj odnosili okulary, no i wydawało mi się też to dość, nie chcę użyć słowa oczywiste, ale wygodne, że Erwin prowadził natarcie na tego tytana, bestię, którym miałby być jego ojciec. No i wiadomo, potem mieliśmy sytuację, która trochę się rozwinęła i do tego jeszcze wrócę, bo obecnie tak nie myślę, mało tego, w momencie, w którym skończyłem cały trzeci sezon,
to nie wpadła mi do głowy jeszcze ta teoria, w zasadzie naprawienie tej teorii, bo jakby od razu myślałem, że po drugim sezonie już myślałem, że to jest ojciec Erwina, ale obecnie nie myślę, że to jest ojciec Erwina i jestem wręcz pewien, że znam prawdziwą tożsamość tego gościa, mimo tego, że jeszcze to nie zostało wprost powiedziane, ale są tak olbrzymie przesłanki, tylko po prostu to było później, w późniejszych scenach powiedziane, że no, jeśli to będzie ktoś jeszcze inny, to już będzie chyba za dużo. Ale tak jak mówię, jeszcze dzisiaj do tego wrócę. To, że nauka o historii była zakazywana przez rząd, trochę mi się skojarzyło z One Piece, tam mamy podobny motyw. No i wtedy myślałem, że może rząd stworzył tytanów, żeby zapędzić ludzi do klatki i nad nimi panować strachem, no nie? Wiecie, grupka ludzi stworzyła tytanów, wbiła ludziom do głowy to, że musimy żyć w jednym miejscu i musicie się nas słuchać, bo inaczej tytani was zjedzą. A tak naprawdę to są tylko sztuczne twory, które są kontrolowane przez rząd. Tak myślałem, że mogłoby być. Prawda wygląda trochę inaczej, no ale kto nie miał teorii odnośnie tego anime, które się nie sprawdziły, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie jest to nawiązanie do tej sceny, kiedy małpa rzucała kamieniami. Przez cały sezon rosła moja sympatia do Erwina. Tak jak mówiłem wam już po pierwszym sezonie, jest to postać, której nawet wtedy jeszcze imienia nie pamiętałem, ale już wpadła mi w oko, jako potencjalnie tak zwany gołcik. I w drugim sezonie on udowodnił, że jest gołcikiem, ale trzeci sezon myślę, że tutaj dodatkowo jeszcze wlał sympatii w moje serce w kierunku tej postaci. Być może sobie trochę dopowiadam, być może było to gdzieś wspomniane, a ja zapomniałem, ale doceniam ten drobny motyw, że w momencie, w którym skauci siedzieli w lesie i ktoś się zbliżał, to Sasha była tą osobą, która usłyszała te kroki jako pierwsza. Ja to sobie tłumaczę tym, że ona po prostu przez długi czas mieszkała w lesie jako myśliwa, polowała na zwierzęta, więc ze względu na to miała bardzo wyczulony zmysł słuchu. Nie wiem, czy to było wspomniane wprost, na pewno ja tego nie pamiętam, żeby to było wspomniane wprost, więc póki co, żeby mi się lepiej spało, uznam to za swoje własne dopowiedzenie. Przepraszam, że spłycę tę scenę, w której Armin, Levi i Mikasa pojmali żandarmów, ale jak zobaczyłem Armina przy tej rzece, to skojarzył mi się ten tekst, tekst dzieciaków z podstawówki, twoja stara pierze w rzece. Podobała mi się ta scena z wrobieniem żandarmów, wszyscy świadkowie słyszeli, gruby synek się do czegoś przydał i myślę, że też tutaj wystarczyło mi już trochę tego obserwowania historii z perspektywy uciekinierów. Żandarmi byli skorumpowani, skauci musieli się ukrywać, Levi, Erwin jako postacie, które chciały dobrze, były zmuszane do tego albo żeby być w uwięzieniu, albo żeby uciekać, więc ta sytuacja, w której się udało ludzi przekonać do tego, że to żandarmi są skorumpowani, plus jeszcze później ta scena, w której mieliśmy salę tronową i akcję, że niby mur Rose upadł, chociaż ja od początku myślałem, że to mi trochę śmierdzi, ze względu na to, że było powiedziane, że to Kolos i Armor zrobili takie szkody, a ja tak sobie myślałem, że oni w sumie dość niedawno uciekli przed chwilą, Reiner i Bertolt, i nagle teraz by wracali atakować miasto tak po prostu bez planu. Śmierdziało mi to trochę, także okazało się faktycznie to tylko podpuchą. Dobrego w ogóle aktora wybrali na tego króla. Rozbawiło mnie to trochę, jak się gość nagle obudził i spytał, czy to czas na jedzenie. W ogóle on i tak spał z otwartymi oczami. To jest dość duży talent, chociaż wydaje mi się, że jakby nie potrafił czegoś takiego, to mogliby mu narysować na powiekach oczy, jak miał Chin-Chin z uniwersum Filthy Franka. No i miałem nadzieję, że w pewnym momencie Mikasa i Levi wyjaśnią sobie, jakie są między nimi więzy, ale Mikasa, nie wiem, czy ona wie, że Levi to też jest Ackerman? No bo Levi zapytał Mikasę, czy ona jest jakkolwiek spokrewniona z Kenim. No i ona wspomniała tylko o tym, że ojciec był z Ackermanów i wie tylko, że oni byli przez jakiś czas z jakiegoś powodu prześladowani. Co się oczywiście później wyjaśniło, ale ona w ogóle nie dopytywała Levi'a, no nie? I nie było też za bardzo dużo wątków na temat tego, jak oni mieliby być spokrewnieni. Mieliśmy tylko taką planszę między połowami odcinków, że mamy Keniego, Mikasę i Levi i oni jakkolwiek są ze sobą powiązani, ale nie wiadomo do końca jak. Później się okazało oczywiście, że Kenny to jest jakby wujek Levi'a, no nie? No bo był bratem jego mamy. To było trochę później, ale skończąc ten wątek, scenę, w której Levi pytał Mikasę, czy ona miała w przeszłości jakieś przebudzenia. No i ona powiedziała, że tak. I Kenny miał też takie przebudzenia, Levi o tym wspomniał, ale powiedział też, że on też miał takie przebudzenia. Więc pośrednio się chyba do tego przyznał, że też jest Ackermanem i tak się zdziwiłem, dlaczego Mikasa w takim razie go nie dopytała o to. Ja wiem, że ten wątek jeszcze będzie pewnie rozwijany, bo to, że historia tych Ackermanów jest jakkolwiek pokazana, no to nie jest w żaden sposób wyjaśnione, dlaczego oni mają moce takie, jakie mają, no nie? Eren potem został zdradzony i uwięziony w komnacie ducha i czasu na 10 000 lat. Zastanawiałem się w tamtym momencie, kogo w ogóle miał zjeść Eren, skoro
on przejął czyjeś moce, a jest powiedziane, że żeby mieć moce inteligentnego tytana, no to trzeba kogoś zjeść, no nie? W tamtym momencie bardzo dużo wątków jeszcze mi się nie... jakby umykało mi. Nawet nie powiedziałbym, że mi się nie łączyło, bo to nawet nie była kwestia tego, że nie byłem w stanie połączyć wątków, tylko oglądając coś po prostu raz za razem, niektórych informacji nie zapamiętywałem. No i wtedy się zastanawiałem, czy jest to w ogóle możliwe, jak to w ogóle działa ten płyn z kręgosłupa, no nie? No bo mamy informację, że pobranie płynu z kręgosłupa tytana do tej strzykawki potem można komuś to wstrzyknąć i przetransformować go w tytana. I tak myślałem sobie wtedy, czy nie można byłoby zrobić tak, że z takiego inteligentnego tytana też pobieramy płyn i potem ktoś się staje inteligentnym tytanem poprzez wstrzyknięcie tego płynu? No wygląda na to, że nie. Że w przypadku przekazywania mocy inteligentnych tytanów można to zrobić tylko poprzez zjedzenie tego kawałka kręgosłupa, można powiedzieć, albo tej osoby, jeśli ona jest przetransformowana. No generalnie tej osoby, która ma moce. I musi to być zrobione przez albo inteligentnego tytana, albo zwykłego tytana, ale ten płyn zawsze sprawia, że ktoś jest głupim, takim nieinteligentnym tytanem, no nie? No i potem się zaczęła totalna betoniarka, bo na początku myślałem, że może historia jest zła, potem mieliśmy scenę z odblokowaniem wspomnień, ona była akurat zajebista, ale mówię, betoniarka zaczęła przyspieszać do takiego tempa, że z uszu mi zaczęły po prostu wylatywać te informacje siłą odśrodkową z mojej głowy. Eren zjadł swojego ojca, ale wtedy już nawet nie skminiłem, że to ojciec miał moce tytana, trochę w sumie podobne do Goku, co zdeptał swojego dziadka i nie był tego świadomy. Tutaj też Eren zjadł swojego ojca i nie był tego świadomym. Ja wiem, że jakby poziom skomplikowania fabuły to jest zupełnie co innego, ale mówię o samym motywie, okej? W tym momencie w ogóle normalnie ojciec Erena był kreowany na głównego sprawcę zła na świecie, no nie? To, że pada deszcz, to jest jego wina. No ale później wyszło na to, poprawcie mnie jeśli się mylę, że jeśli ojciec Erena zjadł Fridę, która miała moce tego króla pierwszego, czyli miała moce tego, powiedzmy, tytana założyciela, to znaczy, że to przeszło na ojca Erena, a Eren go zjadając też je ma. I wtedy się zastanawiałem nad tym, dlaczego w sumie Eren nie ma takiego charakteru jak tamci z linii królewskiej. No właśnie chyba ze względu na to, że on nie jest z linii królewskiej, więc ta moc, i to też zostało potem wspomniane, nie jest w stanie się w nim w 100% odblokować, więc on kawałek po kawałku tych wspomnień odblokowywał, dotykając w różnych scenach, ale sam był tylko swego rodzaju naczyniem dla tej mocy i nie był w stanie z niej korzystać. No i potem mieliśmy tę scenę z Rodo, który miał zamiar swoją córkę przemienić w tytana, ale zanim to, pomyślałem sobie o tym, że nie do końca w sumie rozumiem, czym różni się ten koordynat. W tamtym momencie tak myślałem i w sumie chyba do końca nadal nie wiem. Czym różni się ten koordynat, czyli ta moc tytana założyciela, od tego scream, czyli tego krzyku? Bo na jednej planszy, i to też było wcześniej, i zapomniałem o tym, jak nagrywałem ostatni odcinek, przecież moc do kontrolowania tytanów to nie jest coś, co miał tylko Eren. Przecież Ania w lesie, kiedy oni ją złapali, krzyknęła, żeby inni tytani bezmyślni zaczęli ją jeść. I w ten sposób się uratowała. Więc ona też kontrolowała tytanów. Ej, kurwa. Przecież Ymir, jak była tam na Golasa na pustyni, to widziała te linie na niebie. No i przecież Ymir to było imię tej pierwszej tytanki, założycielki, no nie? Która z jednej strony przez ludzkość była widziana jak ktoś, kto tam podpisał pakt z diabłem, a przez tych Eldarian była widziana jako cud Boga. Nie wiadomo jaka jest prawda, są podejrzenia, że dotknęła źródło samego życia, więc nie wiadomo o co konkretnie chodzi, ale ten wątek, w którym Ymir była na pustyni i widziała te ślady prowadzące do tego tytana założyciela, kurwa, no ja po prostu mówię, betoniarka, proszę zwolnijcie tę betoniarkę, bo ja nic nie rozumiem, nie? Jest to dla mnie trochę za dużo. Zastanawiam się po prostu w takim razie, dlaczego na przykład Ani nie szukali, nie chcieli jej wykorzystać, skoro ona też była w stanie kontrolować innych tytanów, nie? Nie, przecież to Ymir, a nie Ania. Kurwa mać. No a Ymir przecież w tym lesie miała taką scenę, kiedy ona była w ludzkim ciele, że wiedziała po prostu, gdzie jest historia, że ona tam też jedzie. I nie wiadomo było, dlaczego ona to wie. Może to jest kwestia tego ich połączenia? Ale to przecież miała być moc między tymi 9 tytanami, że oni się w jakiś sposób połączą, że jak ta moc nie zostanie przekazana poprzez zjedzenie, to jakieś dziecko tam się narodzi i ono będzie z niej połączone, ale...
Muszę sobie jakieś Super Dragon Ball Heroes pooglądać, wiecie? To jest mój poziom. Historia w porę zorientowała się, że coś jest nie tak. Dlaczego w 100 lat nikt nic nie zrobił z tą całą sprawą? W sumie zastanawiało mnie to też, dlaczego nikt nic nie wypaplał, no bo my obecnie wiemy, że oni w sumie wiedzieli, że nie ma co walczyć z Tytanami, bo Tytani to tak naprawdę są ich ludzie. Tylko że zmienieni wbrew swojej woli w Tytanów, więc rozumiem, że być może ze względu na to nie chcieli walczyć. Ale dlaczego nikt nigdy nic nie powiedział? Było wiadomo, że historia sobie nie wbije tej strzykawki, zwłaszcza jak nagle zaczęły być przebitki z Ymir, która mówiła, żeby ta zaczęła być sobą i żyć własnym życiem i mieliśmy jeszcze wzruszające pianino w tle. A to jest ten moment, kiedy poślizgnąłeś się i rozbiła ci się połówka. A to jest ten moment, w którym obwiniasz za to władze miasta, bo nie rozsypali piasku na chodniku w zimę. A jest po 22, więc obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. Przepraszam. Ale kto tak nie miał, śmiać się nie będzie. Historia nie poznała prawdy, no bo nie wstrzyknęła sobie tego wyciągu. Znaczy w zasadzie ona musiała potem zjeść Erena, to by jej dało tę wiedzę. A i tak przewidziała końcówkę 3. sezonu. Powiedziała, że nienawidzi ludzkości i że w sumie nie jest przeciwko Tytanom. Zastanawiało mnie to, dlaczego Rod nawet nie po wstrzyknięciu, tylko po polizaniu Nutelli po polizaniu tego płynu stał się taki duży. No, czy to oznaczałoby, że historia też by się stała taka duża? Albo że dlaczego inni, którzy mieli tę moc, nie byli tacy duzi? I chyba to jest kwestia tego, o czym powiedział potem pod drzewem Kenny. Powiedział, że wstrzyknięcie tego w zły sposób może spowodować to, że będzie wyglądał tak jak Rod. A Rod tego sobie nie wstrzyknął, on to polizał. Więc być może jest to moc, którą trzeba zaaplikować sobie w formie dożylnej, bo poprzez polizanie tego, wypicie tego, po prostu mutacja przechodzi mutację. No i potem mieliśmy scenę, w której Eren po raz pierwszy użył tej mocy utwardzania. Trochę mnie to zaczęło zastanawiać, dlaczego ta moc utwardzania sprawia, że ten materiał jest taki jasny, natomiast mury są zrobione z wyraźnie ciemniejszego materiału. Teraz wpadł mi do głowy pewien żarcik. Dam już sobie spokój. Jak to do końca jest, że jak Rod zjadłby Erena, to by powrócił do ludzkiej formy? No bo trochę tego nie czaję. Tam potem Armin powiedział, że to nie jest pewne, ale ja to interpretuję w taki sposób, że nie jest pewne, bo Rod przeszedł trochę inną transformację, niewłaściwą. Ale potem w przypadku, przeskoczę do końcówki sezonu, potem w przypadku Armina mieliśmy coś takiego, że jak on zjadł Bertolda, to zaczął po prostu parować, upadł na ziemię i zmienił się w człowieka. Więc przejęcie tej inteligentnej mocy przez nieinteligentnego Tytana sprawia, że on nagle wraca do ludzkiej formy. Ale w sumie dlaczego? Bo, nie wiem, zyskałby świadomość i te ludzkie emocje zaczęłyby w nim wygrywać? Że na powrót stałby się człowiekiem? Dobra, my tu gadamy, a pan Rod chyba lekko się obtarł na twarzy. Akcja z wybuchem od środka. Wyglądało to, powiedzmy, bardzo dosadnie, ale zastanawiałem się wtedy nad tym, czy dałoby radę to mięso zjeść. No bo wiecie, w tym świecie mieliśmy sceny, w których nasi bohaterowie nie mieli mięsa, albo jak mieli mięso, to bardzo się o nie bili, bo to jest towar deficytowy. A przecież jakby to podsmażyć, nie? Albo z ketchupem, nie ma jakby złego jedzenia, jest tylko za mało ketchupu. Śmieszne było to, że te kawałki mięsa, które się rozbryzgnęły po całym niebie, można powiedzieć, że każdy z nich był taki sam, a historia zabiła ten konkretny. No okej, ten akurat wyglądał trochę inaczej, bo to był ten rdzeń. Ale to jej przyznano fraga, no nie? No bo inni cieli zwykłe mięso, a ona przecięła inteligentne mięso. No i wyglądało to tak, jakby ona też coś nagle zrozumiała poprzez wyprowadzenie tego ciosu, ale ten wątek jakoś nie był szczególnie później rozwijany. Ten pierwszy król wyglądał jak babcia, jest facetem, ma głos Piccolo, totalnie mi to nie pasowało. No i właśnie końcówka życia Kenny'ego. Wyglądało to tak, jakby Kenny chciał zjeść tego króla, żeby sprawdzić, jak on się czuje. Być może zrozumieć to, jak to jest nie być takim człowiekiem, jakim był Kenny. Człowiekiem brutalnym, człowiekiem nieznającym litości, być może nieznającym miłości, nieznającym miłosierdzia. I może ta ostatnia scena, w której Kenny oddał tę strzykawkę, mimo tego, że mógłby sam się transformować w Tytana, była pewnego rodzaju próbą pokuty, tak to interpretuję, pewnego rodzaju próbą zmiany tuż przed śmiercią, na łożu śmierci postanowił, że odda tę strzykawkę po to, żeby komuś uratować życie, a niekoniecznie, żeby zrobić coś po prostu dla siebie. Żeby zrobić to, co dla niego zrobił król, ten Piccolo, no nie? Będę na niego mówił król Piccolo, bo ma tego samego aktora głosowego. Chyba że mógłbym na niego mówić król Ace, ale to brzmi zbyt poważnie. Król Piccolo brzmi dobrze. No i Levi w ogóle tam użył słowa seems.
wygląda, no nie? Powiedział to w kontekście tego, że wygląda na to, że też jestem Ackermanem. Tak jakby do tej pory tego nie wiedział. Ale wcześniej już było wspominane o tym, że jest Ackermanem, więc ten wątek też mi trochę umknął. Ta historia Ackermanów, musiałbym ją sobie jeszcze raz przeanalizować, albo może poczekać na przyszły sezon, bo wątpię, żeby to nie był już ruszany jakkolwiek temat. Nie pamiętam, w ogóle nie kojarzę, dlaczego historia miałaby uderzyć Levi'a, no bo Mikasa zasugerowała coś takiego, ale dzięki temu ten gość się pierwszy raz uśmiechnął. To był szok dla mnie. No i co się okazało? Że małpą nie jest tak naprawdę ojciec Erwina, tylko facet bez sutków. Szczyt ewolucji, można powiedzieć. Z tego całego backstory Łysego najbardziej to w sumie zaskoczył mnie fakt, że to on popsuł sprzęt Erena, a cała reszta była ważnym puzzlem, ale nie takim istotnym. Jak układacie na przykład puzzle, które mają 500 fragmentów i to jest piękny pejzaż, ale częścią tego pejzaża jest na przykład niebieskie niebo i macie 40 puzli, z których każdy jest błękitny, no bo każdy to niebo, to był taki puzzle, no nie? Bez niego historia nie będzie pełna, ale w sumie czy on był kluczowy? Można się spierać. Wtedy myślałem w ogóle, że Erwin będzie tym tytanem, który dostanie strzykawkę, bo to byłby sposób na odrodzenie jego ręki. I w sumie było blisko, nie? Tak patrząc teraz z perspektywy czasu. Jak szli do tego miasta, do Shiganshimy, jeśli dobrze pamiętam nazwę, to w ogóle była historia, która najbardziej mi się podobała z całego sezonu. Ten cały wątek walki w mieście rodzinnym Erena. Myślałem sobie, że skoro przeciwnicy wiedzą, że oni tam są, to może ten śpiący tytan w lesie był jakimś monitoringiem. Że ktoś dołączył do nich, do Rainera Bertolda, i ma on moc na przykład widzenia tego, co widzą inni tytani, dlatego on po prostu był w stanie zobaczyć, że oni idą, korzystając z wzroku jakiegoś innego tytana. No, nie było tak. Okej. Jak zaczęło się robić bardzo, bardzo cicho, pomyślałem sobie, że byłoby możliwe, żeby w murze byli przeciwnicy, tylko trochę sobie inaczej to wyobrażałem, bo myślałem, że tytani, którzy są w murach, oni będą przeciwnikami, a niekoniecznie, że po prostu Rainer się schowa w murze. No i potem mieliśmy scenę, w której Levi przebił Rainera w szyję, a ten przeżył, bo ponoć przeniósł swoją świadomość do ciała? Co on, kurwa, Cell? Przecież potem Levi przebił go w klatkę piersiową, no nie? Czyli jeśli przebił mu szyję i przebił mu klatkę piersiową, no to nie rozumiem trochę, dlaczego on przeżył po prostu. Jakby to była jakaś jego dodatkowa umiejętność, ale średnio jakoś to zrozumiałem. No i potem ta scena, w której wielu tytanów naraz się przemienia, to było mocne, ale do teraz zastanawia mnie jedna rzecz. Jak to jest, że oni przemienili się nagle? To było światło, które symbolizuje przemianę człowieka w tytana. Więc czy tam stali ludzie dookoła tego miasta i nagle wszyscy się przetransformowali? No bo to byłoby logiczne, gdyby założyć, że to byli jacyś współpracownicy małpy. Bo nasi na początku musieli przyjechać i nie widzieli ich oczywiście, a ci wtedy otoczyli te mury. Ale jeśli zakładamy, że to nie byli jacyś ludzie, którzy chcieli pomagać tytanom, no i potem szliby też na śmierć normalnie, to może było tak, że to były ciała ludzi, albo jacyś ludzie, którzy byli na przykład pozbawieni kończyn i nie mogli się ruszać i wtedy Małpolut ich przemienił. Tak samo jak przemieniał ludzi w wiosce Keniego. Nie Keniego, jak on się nazywał? Koniego. No musieli na pewno się w tym momencie przetransformować, bo przecież mieliśmy ślady na ziemi po transformacji. Tylko pytanie, jeśli to byliby ludzie bez kończyn, to czy po transformacji ci tytani też nie mieliby kończyn? No kwestia tego, kim byli ci tytani, którzy pomagali małpie i się razem z nim przetransformowali, jest dla mnie nadal zagadką. No i potem nawet jak zobaczyliśmy to, jak Eren zatkał jedną dziurę i to, jak wygląda mur z bliska, to te kolory zaczęły być nieco bardziej podobne. Podobają mi się takie mapki. Mi, tak jak debilowi, czasem trzeba coś rozrysować. No i fajnie, że Eren ma nową technikę. To utwardzanie pięści, bo teraz wygrana w walce jest lepiej usprawiedliwiona. No, oczywiście też trenował i na pewno przez to, że miał już doświadczenie po walce pierwszej z uzbrojonym tytanem, to wiedział, w jaki sposób z nim się bić, ale fakt też, że miał nową technikę, która sprawiała, że jego ciosy po prostu były twardsze i były one w stanie przebić się przez te zbroje, no to jest drobny zabieg w fabule, który wykorzystywał w sumie trening Erena, który oczywiście przede wszystkim miał służyć do zatkania bram, ale też przydał mu się w walce, także duży plus. Myślałem w ogóle, że jak będą Rainera zabijać piorunami, to Bertolt przyjdzie, no bo im dłużej go nie ma, tym ja się dłużej bałem, że i tak nic się przecież nie uda, no bo mają jeszcze kolosa w zanadrzu, a chłop chyba spał, no nie? W ogóle nie przyszedł, nie widział go. I na początku myślałem, że tym trzecim, który będzie im pomagał, w ogóle będzie ktoś inny,
a nie ten małpolud, że poznamy jeszcze kogoś nowego, no ale potem się okazało, że no były 3 kubki i to był jednak małpolud, także raczej postacie, które znamy. Trochę mnie irytowało to, jak nie byli w stanie go zabić, nie byli w stanie go dobić w momencie, w którym otworzyli jego kark i on tam wystawał, nikt nie poszedł tam, żeby to zrobić, więc było to dla mnie trochę naciągane, że potem próbowali go dobić, a nie zrobili tego w momencie, w którym był jak na talerzu. Ta retrospekcja z tym Marco bodajże, który podczas jednej poprzedniej akcji został przez nich, przez Rainera, Anię i Bertolda zdradzony, to było przerażające, patrząc na to, jakie dwie osobowości ma Rainer. W jednym momencie mówił o rasie, która jest potomkami diabła, a potem chwilę później zastanawia się, dlaczego Marco jest jedzony. I zastanawiałem się wtedy, bo zakładałem, że Rainer jednak umarł, czy jakby Eren, no czysto hipotetycznie, czy jakby Eren albo ktokolwiek inny, kto ma moce Tytana, inteligentnego, zjadłby ciało inteligentnego Tytana, to czy by przejął jego moce? Ciało w sensie nieżywego, no nie? Czy to musi być żywy? Wydaje mi się, że to musi być żywy. Ze względu na to, że potem zostało powiedziane właśnie pod koniec sezonu, że jak ktoś nie zostanie zjedzony z mocami, no to te moce zostaną przekazane postaci, która się gdzieś tam urodzi, jakiemuś dziecku, które się urodzi. Więc to musi być zjedzenie żywej osoby. Ten Bertolt, wiecie co, jak na niego patrzę, to mi kurwa po prostu się w głowie pojawia imię Gucio. To jest taki Gucio. 5 minut temu dorósł, przez ten cały czas był gościem, który cały czas srał w portki. Ten gość jest taki... to taki nieporadny, no po prostu taki Gucio, nie? Lubię Gucia z Pszczółki Mai. Miałem kolegę w liceum, który miał ksywkę Gucio i bardzo go lubię, ale... jak patrzę na niego, to mi po prostu się pojawia w głowie ksywka Gucio. Potem zaczęło to blado wyglądać, no bo mieliśmy tak, Kolosa, który niszczy wszystko, Małpa, która niszczy wszystko, nas jest coraz mniej, Rainera nikt nie chce dobić, ale w momencie, w którym mieliśmy wątek tego, że Hanji i tam inni mieliby umrzeć, nie wierzyłem w to, że Hanji nie żyje. To jest zbyt ważna postać, żeby umarła tak po prostu zbiorowo, więc byłem wręcz pewien, że ona jeszcze wróci. Mało tego, nawet kiedy mieliśmy później tę scenę z atakiem w moim ulubionym odcinku, tam 2 odcinki później, kiedy atakowali Rainera i brakowało właśnie jednej dzidy tej piorunującej, żeby otworzyć mu ryj, mówię, ktoś przyjdzie, Hanji przyjdzie i strzeli. To była rzecz akurat, której byłem wręcz pewien. Ale i tak mi się podobało. Także Levi w ogóle zajebiście postanowił się skryć przed nadchodzącymi kamieniami. Po prostu się skulił, nie ma mnie! Albo po prostu naładował w ten sposób plot armora, nie? Że kamienie go omijały. Albo użył haki obserwacji. Po prostu wiedział, że go nie trafią. No i Rainer niestety wstał i w tym dopiero momencie zacząłem czuć, że Kolos jest prawdziwym problemem, bo myśmy go do tej pory widzieli w takich dziwnych sytuacjach. Na początku anime jak zaglądał przez mur, ale w sumie to mieliśmy trochę więcej tam pokazane z perspektywy Armora, który niszczył bramę i tak dalej. Kolos był straszny, ale bardziej zapamiętają z tamtej sceny Rainera. Nie wiedziałem, że to Rainer oczywiście. Ze sceny, kiedy mieliśmy ich, jak oni już się zdradzili po raz pierwszy, w sensie swoją tożsamość, no to Bertolt po prostu stał na murze i się ładował, nie? I nic nie robił za bardzo, potem spadł. Wykorzystał swoje gabaryty, ale za bardzo się nie ruszał nawet. Ale w tym momencie, w którym on zaczął chodzić po mieście i wszyscy zaczęli go atakować, a gość nic sobie z tego nie robił, no... było czuć zagrożenie. Było czuć skalę tego, z czym mi się mierzymy. Dopiero teraz bym nawet powiedział. No i wtedy dalej myślałem, że Erwin ma tę strzykawkę przy sobie, mimo tego, że przekazał ją Levi'owi, no nie? Że to Levi miał komuś ją wstrzyknąć i zdecydować, kto będzie wskrzeszony. Chociaż nie wiem, czy to była scena po tym, czy przed tym, jak tak myślałem, że to Erwin ma strzykawkę i że sobie ją wstrzyknie, stanie się tytanem, odrodzi sobie rękę i będzie się bił ze swoim tatą. I mówię, ja już wszystko wiem. Chuja wiem, nic się nie spełniło, ale Erwin, tak jak mówię, to jest gołcik. Na początku przemowa, potem szarża. No i w tym momencie, jak już teraz sobie oglądałem to drugi raz, bo ta kwestia została w mojej głowie trochę źle zrozumiana za pierwszym razem. Oglądałem to w nocy i umknęło mi to, na czym polegał kontekst tego zdania. Małpa się zdenerwowała i zaczęłam mówić do siebie, że czemu ja się tak uniosłem? Nie jesteś przecież jak twój ojciec, no nie? Ja, jak w nocy to oglądałem, usłyszałem tylko, nie jesteś jak swój ojciec. Ja myślę sobie, mamy potwierdzenie, ojciec, i on mówi do syna, który jedzie na koniu. Nie o to chodzi. On się wściekł i powiedział do samego siebie, nie jesteś jak swój ojciec, czyli ja nie jestem jak swój ojciec, czyli ojciec małpy, a nie, że małpa jest ojcem Erwina. Więc w tym momencie, jak robiłem screeny do odcinka, to pomyślałem sobie,
No to ja nie wiem w takim razie, kto jest tym ojcem. W zasadzie, kto jest tą małpą, ale teraz już wiem. Znaczy, tak mi się wydaje, że wiem, ale jestem prawie pewien. Dobrze są przedstawione te momenty postaci przed śmiercią, nawet jakieś tam drugoplanowych, jak oni widzą młodość albo jakieś inne rzeczy, nad którymi w ogóle się nie powinni zastanawiać na polu bitwy. Ale potem, co Levi zrobił, ta scena, w której atakował małpę, animacyjnie, to ja nawet nie będę się na ten temat wypowiadał, bo już mówiłem wam w pierwszym odcinku, co sądzę na temat tego anime pod kątem wizualnym. To jest absolutny majstersztyk. W niektórych scenach jest lepiej, w niektórych jest, powiedzmy, nie aż tak spektakularnie, ale ta scena, w której Levi atakował małpę i w jaki sposób on w ogóle to zrobił. Na początku ręka, potem markowanie ataku na kark, ale tak naprawdę uciął oczy, potem podciął nogi, potem jeszcze zabawił się z ręką. O, ale jaja, no to po prostu było piękne. I nawet ten czworak potem, który złapał tego małpę, nie zdenerwował, chociaż trochę mnie zdenerwował, ale nie aż tak bardzo, bo biorąc pod uwagę to, że ten małpa miałby umrzeć tak od razu, mimo tego, że nie wiemy nawet kto to jest, to stwierdziłem, że byłoby dobrze, żeby on akurat przeżył, no bo będziemy jeszcze mieli z nim wątek jakiś, no nie? W przyszłości. Ale w ogóle ten 54. odcinek to był chyba najlepszy odcinek tego sezonu, bo nie dość, że w jednym odcinku mieliśmy to, czyli akcję właśnie z Levi'em i małpą, mieliśmy akcję z tym, o czym powiedziałem wcześniej. Hanji wraca, pomaga zniszczyć Rainera, Mikasa wskakuje mu do mordy, Rainer jest wyrzucony, elegancka akcja, po prostu tutaj ręce składają się do oklasków. No ale mimo wszystko Armin, co odjebał? W momencie, w którym Armin stał się kurczakiem z rożna, ja mówię, okej, Armin, czyli to jest sposób, w który umierasz, czyli to jest sposób, w który mamy się pożegnać. To powiem wam nawet z takim smutkiem. Nie było jeszcze w tym anime momentów, w których bym się wzruszył na tyle, żebym się popłakał, żeby mi łza pociekła. I mówię to ze smutkiem, bo chciałbym, żeby tak było. Ale był moment, w którym krzyknąłem, o kurwa! I aż się poderwałem, nie na równe nogi, ale poderwałem się z łóżka. To był moment, w którym się okazało, że Eren tak naprawdę cały czas ten moment, w którym Tytan wypuszczał kolosalny parę, wykorzystywał na zatkanie bramy i w ludzkiej formie zaatakował Bertolda od tyłu. Poderwałem się, bo kompletnie się tego nie spodziewałem. Myślałem, że Eren w formie Tytana będzie mu łatwiej pokonać Bertolda, bo przez to, że on dużą parę wypuści, dużo pary, to się po prostu skurczy. Ta jego, wiecie, tkanka mięśniowa, której on używa do wypuszczania pary, będzie tak wiotka, że Eren bez problemu go pokona. Na tym myślałem, że polega plan. A Armin kupował czas po to, żeby on zatkał bramę. Tylko zastanawiam się, zawsze za każdym razem, jak Eren używał tej mocy twardnięcia, to ktoś go musiał wyciągać z tego jego ciała. A teraz on to zrobił sam. Nie zostało akurat to pokazane, no ale może to kwestia tego, że zrobił to po prostu przez dłuższy czas, więc był w stanie to bardziej kontrolować, nie wiem. No i potem sobie właśnie połączyłem kropki. Jak oglądałem to drugi raz, teraz jak robiłem screeny. Małpa ma być ofiarą ojca? Ja mówię nie. Przecież to jest ten dzik. Jak on się nazywał? Zik? Nie pamiętam, ale przeczytali to po japońsku dzik, czyli ten półbrat Erena. Jest blondynem nie dlatego, że ma powiązanie z Erwinem, tylko dlatego, że jego matką była Dima, czyli ten tytan, który zjadł matkę Erena, Karlę. Więc tak naprawdę małpa, no to nie można powiedzieć, że jest no to jest brat z innej matki. Tego samego ojca mieli. To jest ten mały dzieciak, który później w retrospekcji z życia ojca wydał Griszę, ojca Erena. I nawet on przecież mówił, że też jesteś manipulowany przez swojego ojca, że cię kiedyś uratuje, no bo przecież ten mały dzik był manipulowany przez Griszę. To musi być prawda. Jeśli to nie jest prawda, to nie wiem, po prostu już się nie odzywam w ogóle. Mimo wszystko trochę irytujące było to, że nawet Rainer przeżył, mimo tego, że 100 razy go tam mieli zabić, ale no, to, że małpa przeżyła, to okej. Dzik, no nie? Teraz już na niego mogę mówić oficjalnie dzik. Zajebiście, że pokazali, jak Hanji przeżyła, bo akurat gdyby przeżyła jakimś fuksem, to byłby po prostu plot armor, a tutaj ze względu na to, że podwładni, w zasadzie jeden podwładny, zadbał o to, żeby ona jako osoba bardziej doświadczona i wyższa stanowiskiem przeżyła, to było akurat zrozumiałe. No i potem zaczęło się zagęszczać. Mieliśmy całą tę wojnę o strzykawkę, kłótnia o to, czy wskrzesić Armina, czy Erwina, więc generalnie ja byłem przekonany, że Levi wybierze Erwina, ale w momencie, w którym trochę zaczął się zastanawiać i nawet w momencie, w którym Erwin odtrącił jego rękę i zaczął coś tam paplać pod nosem, mówię, kurde, no już w sumie nie wiem. No i potem zobaczyliśmy zabawnego Tytana, który ma fryzurę jak He-Man. Ja mówię,
That's my boy. No i faktycznie Armin upadł po zjedzeniu tytana z mocą, więc wygląda na to, że jest zasada, że jak tytan zjada tytana z mocą, no to potem transformuje się w człowieka, ale moje marzenie obecnie to jest zobaczyć Kolosa z fryzurą Armina. Czekam na to. To anime musi się zakończyć momentem, w którym Armin powie I am Shingeki no Kyojin i zacznie Shingeki no Kyojinować na wszystkich dookoła. Też ten żart nie ma sensu, bo teraz wiemy, że tytan atakujący, czyli dosłowne tłumaczenie japońskiego tytułu, to jest tak naprawdę imię tytana Erena. Ale do tego zaraz przejdę, bo na początku Armin miał jakieś wspomnienia Kolosa, który płakał i w połowie był tym kolosem, którego znaliśmy, a w połowie był czaszką. Ja mówię, co tu się dzieje? To są właśnie takie momenty, w których ja mówię, ja jestem za głupi na to anime. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja rozumiem, że on, zyskując tę moc, też dostał część wspomnień. Być może one nie są w stanie się odblokować w nim w 100%, tak jak mamy to w przypadku Erena, ale kto tu jest ojcem kogo? Scena spaceru po mieście, podróżowania do tego laboratorium. No, było to laboratorium, do tej piwnicy. Była dość wymowna, klimatyczna, mimo tego, że trochę długa, ale moim zdaniem potrzebna, bo rzecz jasna dużą wartość tej walki stanowiło to, że ona się odbywała w rodzinnym mieście Erena, ale przez te akcje, zwroty akcji, walki, cały czas jakieś ekscytujące motywy, nie było takiego momentu, żeby trochę przystanąć i żeby ta informacja, że to się dzieje w tym mieście, w nas się tak zatopiło. Nie było momentu, żeby wpuścić ten zlew. Let that sink in. Wpuśćcie ten zlew. No i ten zlew został w tym momencie wpuszczony. To trochę w nas osiadło. Levi w ogóle zrobił się naprawdę fajną postacią, pomimo tego jego monotonnego głosu i wyrazu twarzy. Coraz bardziej zaczynam lubić tę postać i nawet to nie jest kwestia tego, że jest bardzo silny i dobrze zanimowany i świetnie walczy, ale kwestia tego, jak traktuje swoich towarzyszy. No i w momencie, w którym klucz zaczął nie pasować, pomyślałem sobie, okej, czy ten klucz jest w ogóle potrzebny? W zasadzie już nawet wcześniej myślałem, jak pokazywali te drzwi. Czy ten klucz jest w ogóle potrzebny, skoro te drzwi są z drewna i można je wykopać na przykład, nie? Co zrobił potem Levi? Ale myślę sobie, nie no, przecież klucz nie byłby do drzwi, tylko klucz pewnie będzie do jakiejś skrzynki. No, nie był do skrzynki, tylko do szuflady. Szuflada pusta, kurwa, to nie jest to, czego się spodziewałem, ale Levi mówi, tam jest podwójne dno. Ja mówię, okej, dobra, bo jeśli tam by się okazało, że ja 50 parę odcinków czekam na pustą szufladę, czułbym się tak samo jak, wiecie, otwieram pudełko po ciastkach, a tam nitki, igły i mulina. Myślałem, że tam będzie może strzykawka jakiegoś pierwszego tytana, ale to w sumie bez sensu, no bo przecież ten założyciel, moce założyciela są obecnie w Erenie, nie? No i potem betoniarka po prostu weszła na 6. bieg. Zastanawiam się nad tym, czy jak mamy 9 tytanów, to jest 9 różnych mocy. Na przykład, wiecie, mamy atakującego tytana, ten, którym jest Eren obecnie, mamy Kolosa, mamy Armora. Ymir czymś też była, być może jakimś tam telepatycznym tytanem, który był w stanie wyczuwać innych. Małpę jeszcze mamy. Sporo tutaj tych wątków się zaczęło rozwiązywać, chociaż ja bym powiedział, że nadal mam dużo pytań. To nie jest tak, że mam więcej pytań niż odpowiedzi. Na niektóre pytania dostałem odpowiedź, ale w związku z tym narodziły się kolejne pytania, także wiem, że nic nie wiem. No i potem podobał mi się w ogóle moment, w którym się okazało, że Eren w momencie, w którym dotknął tamtego blondyna, który zjadł jego matkę, to odblokował trochę swoje moce, no bo się okazało, że przecież tym tytanem była Dina, która też miała królewską krew, więc Eren dotykając go odblokował trochę moce tego założycielskiego tytana i w ten sposób był w stanie kontrolować innych, ale nadal nie rozumiem jakby jaka jest różnica między tym, a tym okrzykiem, którego użyła Ania i też kazała innym tytanom w ten sposób się zachować, nie? Jakby zrobić to, co ona chce. No i potem, kurde bele, chyba wątek, który interesuje mnie, może nie najbardziej, bo tych wątków, które interesują mnie bardzo jest dużo, ale Mikasa i Armin, pojawiły się te imiona w momencie, w którym ojciec Erena rozmawiał z tą sową. No nie no... Co? Co? Jaka Mikasa, jaki Armin? Oni są jakimś Trunksem z przyszłości, czy jaki grzyb? Mikasa i Armin to są czyjeś wspomnienia? No bo jeśli Sowa przekazał wspomnienia ojcu Erena, ojciec Erena Erenowi i Eren ma kolegów, którzy się nazywają Mikasa i Armin, no to jakim cudem to mają być wspomnienia kogoś, o kim nawet Sowa nie pamiętał, bo potem powiedział, a w sumie nie wiem, co ja tam pierdolę, jakieś tam Mikasa i Armin. Armin Van Buren, lubię takiego DJ-a, a Mikasa, fajna firma piłek siatkowych. No nie wiem, co ja tutaj gadam, nie to...
mi już siada na głowę, tak samo jak Erenowi w ostatnim odcinku. Chłop zapuścił włoski, stał się trochę bardziej emo, no i sama końcówka była dość mocna. Oczywiście tam wiadomo, w momencie, w którym oni doszli do tego miejsca, które znaliśmy, to wiedziałem, że będzie ckliwa scena z morzem, ale Eren, wypowiadając słowa, że to jak zabijemy tam wszystkich ludzi, to będziemy w końcu wolni? Mówię, ty chłopaku, to wydaje mi się, że w ogóle nie musimy tam iść, nie? Jeśli zdobędziemy na przykład całą wyspę, no bo w sumie doszliśmy do momentu, w którym oni są na brzegu wyspy i to miejsce, w którym ludzie z ich rasy byli transformowani w tytanów, jest możliwe do przejęcia, to znaczy, że w sumie mogliby już mieć wszystko w dupie, chociaż przecież jest wątek tego, że ludzie chcą przejąć te wyspy, bo są tam jakieś surowce, więc wojna tak czy siak nastąpi. Ale w sumie, jakby nie patrzeć, no to oni już chyba nie muszą być tylko w tych murach. Mogliby sobie zająć całą wyspę. Chyba. Naprawdę nic nie rozumiem. Ale wydaje mi się, że w momencie, w którym to będziecie oglądać, to już będę dużo rozumiał. Nie wiem, czy wszystko, więc mimo wszystko zachęcam do niepisania spoilerów, ale dla bezpieczeństwa wrzucę ten film dopiero za jakiś czas. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Przepraszam, że jestem taki głupi. Ja naprawdę, oglądając to anime, czuję jaki ja głupi jestem. Oglądając je drugi raz, jestem w stanie zrozumieć znacznie więcej, ale oglądając je za pierwszym razem, mówię, ja się do tego nie nadaję. I'm not built for this. Dawać mi jakiegoś Dragon Balla. Niech jakiś Goku krzyknie Kamehameha. To jest dla mnie prostsze. Mimo wszystko podoba mi się. Zastanawiam się nad podniesieniem oceny na 8,5. Może nawet 9, ale jeszcze się z 9 wstrzymam. Póki co podnoszę moją ocenę dla tego anime do 8,5 na 10. Naprawdę bardzo, bardzo dobre, ale kurde skomplikowane. Jak się ogląda tak po prostu ciurkiem, dużo jest się w stanie zapomnieć. Przynajmniej ja. Okej? Dobra, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Jana!